ból emocjonalny, ból psychiczny. Któż z nas go nie zna? I któż z nas wolałby za blisko się z nim nie zaznajamiać? Zapewne każdy z nas nie za bardzo blisko chce z nim być, a jednak każdy z nas zna jego cierpki smak. Jak pożegnać się z tym bólem emocjonalnym i czy da się na zawsze? Na zawsze i czy to pobożne życzenie? Może nie jest aż tak źle, proszę Państwa. Podam Wam 6 kroków, jak wydobyć się z pętli bólu emocjonalnego. Niestety będzie to raczej droga, a nie krótkoterminowy cel. A na drodze? No jak to na drodze bywa, mamy kilka przystanków i lekcji, z którymi przyjdzie nam się zapoznać. Po więcej serdecznie zapraszam do nagrania. Dzień dobry. W dzisiejszym nagraniu będę mówić o bólu emocjonalnym i sposobie, w jaki możemy się go pozbyć. Dam Państwu 6 kroków rozwiązania na końcu nagrania. Są 2 rodzaje bólu. Mamy ból emocjonalny, inaczej nazywamy go czasem bólem psychicznym, i mamy ból fizyczny. Ból nie jest taki zły, w gruncie rzeczy spełnia, jak wiecie doskonale, dwojaką rolę. Może być pozytywny i negatywny. Ten pozytywny ostrzega nas przed możliwością uszkodzenia ciała, również psychiki. Jest pierwszym objawem choroby, który umożliwia szybkie jej rozpoznanie. To pozytywna rzecz, ale wiemy, że znacznie częściej ból jest wrażeniem przykrym i negatywnym. Szczególnie ten przewlekły wywołuje stany emocjonalne, które uniemożliwiają człowiekowi normalne funkcjonowanie. Ból fizyczny, w odróżnieniu od tego psychicznego, ma zazwyczaj swoje umiejscowienie. Z łatwością możemy wskazać miejsca bólu. Przyczyną mogą być choroby, wypadki, złamania. Oczywiście źródłem bólu tego fizycznego mogą być również emocje. Niezależnie jednak od źródła bólu, ten fizyczny ma swoje umiejscowienie, a jeżeli chodzi o ten psychiczny czy emocjonalny, zazwyczaj nie wiemy, gdzie on jest i czujemy w taki sposób, jak gdyby ogarniał nas całych. Wydaje się również, że ból emocjonalny nie ma miejsca umiejscowienia jakiegoś w naszym wnętrzu czy naszym jestestwie, tylko dotyczy nas całych, ogarnia nas całych. Dobra, skąd bierze się ból emocjonalny i czy oby na pewno tak jest, że my nie znamy jego źródła, jak wcześniej zasugerowałam? Przyglądnijcie się sobie Państwo w tym momencie i przypomnijcie sobie o Waszych największych utrapieniach, o czymś, co tak przysłowiowo spędza Wam sen z oczu. Może pragniecie zmiany mieszkania, może mąż nadużywa alkoholu, a może ktoś Wam choruje, ktoś bliski, może choruje Wam dziecko. Oczywistym jest, że problemy nasze, nawet te, które wymieniłam, mają różne nasilenie od tych trywialnych do tych bardzo dużych trosk o zdrowie i życie Was i Waszych bliskich. Ale niezależnie od tego, odważę się w tym momencie powiedzieć, że zdarzenia są neutralne i nie one są bezpośrednim źródłem Waszego bólu. Jak mówię słowo neutralne, to domyślam się, że w niejednym Was, którzy może przeżywacie właśnie trudności, rodzi się bunt i może duża niezgoda, jak ja mogę mówić o czymś, co dzieje się trudnego, jako o zjawisku neutralnym. Już tłumaczę, jak to rozumiem. Żeby można to było zrozumieć, dam przykład. Najłatwiej oczywiście posłużyć się przykładem, który nie jest związany z dużą sprawą, czyli walką o życie i zdrowie, tylko czymś mniejszym. Oczywiście te mniejsze problemy, jak dobrze wiemy, też niejednemu spędzają właśnie sen z oczu.
Podaję przykład. Mamy sytuację życiową taką, że kobieta chce zmienić pracę. W obecnej pracy czuje już się bardzo źle ze względu na kilka rzeczy, takich jak pracuje w open space, co jak wiemy, może niektórzy z Was Państwo tego doświadczają, musi tolerować inne osoby, innych pracowników, ich rozmowy, telefony, zaglądanie sobie przez ramię, jedzenie przy biurku, mlaskanie, głośne picie herbaty czy kawy. Upraszczając, osoba jest narażona na codzienny, bardzo bliski kontakt z innymi ludźmi i nie ma przestrzeni do wycofania się z tych warunków. Niestety z natury jest introwertyczna, więc wszystko czuje potrójnie. Szefem tej pani jest koleżanka z pracy, była koleżanka, dlatego że panie zbytnio się spoufaliły, co jeszcze skomplikowało im sytuację i atmosferę w pracy. Przyjrzyjcie się teraz temu, co powiedziałam i zobaczcie, czy fakty w opisanym przed chwilą przykładzie nie są neutralne. Przecież one tak naprawdę tylko się dzieją, nie są źródłem bólu. A co jest źródłem bólu? Ból bierze się z interpretacji tej sytuacji i z interpretacji powstają negatywne emocje. Co robić? Nasuwa się to nie interpretować zjawisk, które dzieją się w naszym życiu. Niby oczywiste, tylko jak to zrobić, kiedy sytuacja naprawdę jest trudna? Nim pójdę dalej, chciałabym powiedzieć, że nasze życie na Ziemi nie jest jedynie po to, żeby je od tak przeżyć. Doświadczenia, które są przeżywane, które nam są dane, są po to, byśmy wzrastali, a przez wzrost wzrastała energia wszystkich, co tworzy tą rzeczywistość i wszystkiego. Tak działa Wszechświat. Wydaje Wszechświat swoje dzieło po to, by je bezustannie udoskonalać, a my w tym uczestniczymy. Nie będę się skupiać teraz nad tym tematem, jak to działa, to będzie w innym nagraniu. Chciałabym tylko zaznaczyć, że doświadczenia służą nam i są niejako z nami tożsame. Czyli rozumiecie Państwo, nie ma doświadczeń, nie ma Ciebie, nie ma mnie, nie ma Twoich doświadczeń, nie ma nas. Czyli zdarzenia, które są tylko platformą do doświadczeń. No dobrze, kiedy już wiemy, że doświadczenia trudnych warunków pracy, wracam do tamtego przykładu, nie przytoczyły się przez złośliwość losu, ani dlatego, że w przeszłości została podjęta zła decyzja o zatrudnieniu, tylko dlatego się zdarzyła, bo miała być ona platformą dla doświadczenia dla tej pani. Kiedy to zaakceptujemy i zauważymy, to w konsekwencji nie będziemy już czuć się wobec danego zdarzenia aż tak wzburzeni. No i znowu niby to oczywiste, ale w praktyce nie jest to takie proste. Postawa neutralności, opisuję ją dokładnie w innym filmie, 5 poziomów Twojej świadomości, rodzi się właśnie w bólach, zazwyczaj tych emocjonalnych i jest raczej drogą niż krótkoterminowym celem. A na drodze, jak to na drodze bywa, mamy kilka przystanków i lekcji, z którymi przyjdzie nam się zapoznać. W tym momencie chciałabym opowiedzieć, jaka jest współpraca natury człowieka i jego losu i jaka jest natura człowieka, że los działa w taki, a nie inny sposób. To będę chciała teraz wytłumaczyć. Muszę wrócić do poprzedniego przykładu niekomfortowych warunków w pracy. Opowiedziałam o pani, która męczy się w swojej pracy i chce ją zmienić. Warunki bez wątpliwości są takie, które sprawiają jej dużą niewygodę. Nagrodą jednak za powyższe bolączki jest bardzo dobre wynagrodzenie i krótka droga do biura. Pani wychodzi z domu, przechodzi na drugą stronę ulicy i jest w biurze. Nie musi borykać się z samochodami, z trafikami, z autobusami.
Warunki takie, zgodzicie się chyba ze mną, gdzie zyski i straty szacować można niemal porówno, stwarzają ogromny dyskomfort w podejmowaniu decyzji o ewentualnej zmianie, a biorąc pod uwagę właśnie ludzką naturę, żadna zmiana nie nastąpi. Jeżeli mamy 50-50, to nie chcemy niczego zmieniać, po prostu dalej trwamy w pewnej sytuacji. Co wtedy robi los? Ano przynosi nam doświadczenia, które komplikują obecną sytuację tak, żeby wyrwać nas z danej sytuacji, bo mamy być gdzie indziej. Czyli przy naszym biurku posadzą bardzo trajkoczącą osobę. Ktoś, kto będzie chciał z nami rozmawiać, zaglądać nam przez ramię, pojawi się zaraz krzesło obok nas. Los stworzy takie warunki, że o takim dyskomforcie, że będziemy musieli wyjść z danej sytuacji. Sami wiecie Państwo, że przy niskim poziomie dyskomfortu my tego nie zrobimy. Czy taka zasada dotyczy wszystkich doświadczeń, nawet tych najbardziej trudnych, które Państwo doświadczacie? Odważę się powiedzieć, że tak. Często doświadczenia są ogromnie obciążające i długotrwałe, ale i one są dane dla wzrostu. Czemu akurat dane są tej, a nie innej osobie? Czemu Wam, a nie komuś innego? Tego nie wiem. Tego nie wiem Państwo, ale wiem na pewno, że Wy w sobie macie odpowiedź na to pytanie. Choć bardzo trudno je wydobyć, macie to w sobie. Reasumując, jak wydobyć się z pętli bólu emocjonalnego? Oprę się na tym, co dotąd powiedziałam. Po pierwsze, zdać sobie sprawę i pokornie przyjąć to, że nasza sytuacja życiowa jest neutralnym faktem. Dopiero po tej nauce otworzą się kolejne drzwi i to jest drugi punkt wyrażania wdzięczności za doświadczenie, które przyszło, bo wiemy, że one służy wzrostowi. Trzeci punkt i w nim przyjdzie lekcja na wstrzymywanie się od interpretacji sytuacji. Wiem, że może to być trudne zależnie od intensywności tej sytuacji. Po czwarte, robiąc tak, poczujecie, że emocje są tylko kierunkowskazem i to jest 5. punkt, ten kierunkowskaz w stronę 6. punktu, czyli w stronę nowych terenów doświadczenia. Z podejściem takim, jak wyżej powiedziałam, tych 6 punktów, będziecie wiedzieć, że nie jesteście równi Waszej sytuacji życiowej ani stanu emocjonalnego, jaki jej nadajecie. Jedno i drugie rozumieć będziecie nie jako całość, ale niewielką część Waszego istnienia. Czyli stan emocjonalny i interpretacja sytuacji to nie jesteście Wy. Chciałam w tym momencie skorzystać z okazji i zapytać Państwa, czy moglibyście podzielić się doświadczeniem, którego nie zaprosilibyście do swojego życia, bo było tak trudne, ale jednak jak patrzycie na jego owoce, to również nie zrezygnowalibyście z tego doświadczenia. Ja osobiście miałam takie w swoim życiu. Nie chciałabym ich powtórzyć, ale również nie zrezygnowałabym z nich, bo te doświadczenia dały mi możliwość tego, by na przykład dzisiaj z Państwem móc rozmawiać. Bardzo dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Dziękuję ogromnie.